Witam w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że będą informacje wyjątkowo ciekawe. Jest mój kolega Janek. To jest bardzo właściwa osoba we właściwym miejscu. Product Manager Arbosa. Dokładnie. Siedzi na Arbosie. Siedzi na Arbosie. On to ze względów takich humanitarnych, bo ja jestem dużo niższy od niego. U mnie Pan Bóg mnie w szerokość poszedł, a tutaj wysokość. Nie? Ale pytanie. Cały dzień pracowałeś tym ciągnikiem. Dokładnie. Czyli nie ma czegoś takiego, że produkt manager nie wie, co to jest, jak się to użytkuje. Absolutnie nie. Od wielu lat tutaj w tej firmie produkt managerzy musieli użytkować jakby swoje maszyny. I to jest dobra praktyka. Tak, czy kombajniści od kombajnów. Tak jest. Ciągnikowcy, że tak to nazwę, od ciągników. Tak jest. I tak pan dalej. Michał, który też ostatnio występował, tutaj maszynami musiał też popracować, zdać egzamin, że te jego maszyny dają egzamin. Pytanie jest następujące. Trudne warunki. Jesteśmy na polu golfowym. To nie jest pole uprawne, także tutaj, żeby ludzie sobie nie pomyśleli, że my tutaj jakiś tam kamieniołom reaktywujemy, czy coś takiego, to jest bardzo szczególne warunki. Ty miałeś dosyć taką, powiem, powolną pracę agregatem aktywnym i ciągnikiem Arbos. Dokładnie. No, jeździłem najwolniej ze wszystkich tutaj zgromadzonych, że tak powiem, którzy byli na tym polu. No cały czas na ślimaku jeździłem tak naprawdę. Ale bo to było specjalne. Bo chodziło, z tego co ja rozmawiałem, zresztą taka była rozmowa, to poza kadrem informacja, że jest kłopot z czymś takim jak przygotowanie tego gruntu. I ta maszyna, którą tutaj masz, to jest akurat brona wirnikowa włoskiego producenta Arbosa. Bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o strony technicznej, ale skupmy się na ciągniku. Jak się czułeś w ciągniku Arbosa? No muszę powiedzieć, że jak na ten rodzaj pracy, który ja miałem, to bardzo przyjemnie, bo brona była podczepiona pod ciągnik. Tak. Jeździłem sobie na spokojnie na ślimaku, 5. bieg. Nie musiałem trzymać jakby pedału gazu cały czas, po prostu ustawiłem sobie gaz ręczny na tam obroty około 2000. Wałek WOM pracował oczywiście również i co najwyżej musiałem się obkręcać i EHR-em sobie na spokojnie sterować, jeżeli była za głęboko, trochę podwyższyć, jeżeli była za wysoko, no to troszeczkę obniżyć. Czyli ciągnik tych swoje funkcje, które ma w kabinie, bo to jest bardzo istotne, bo my tu mówimy o wersji Global, czyli takiej, powiedzmy, prostszej wersji. Mechanicznej. Ona jest dosyć popularna wśród klientów, bo to wiemy z rodziny ciągników serii 3000 i 2000, gdzie wręcz nawet sobie chwalą to, że są to ciągniki prostsze. W serii 5000 mamy właśnie te ciągniki mechaniczne oraz te ciągniki elektrohydrauliczne i faktycznie te mechaniczne cieszą się jakby większym wzięciem. To jest właśnie dosyć takie dziwne i specyficzne, ale wracając do kwestii, bo to jest brona de facto do większych ciągników, bo to już nawet ona tutaj ma takie oznaczenie 180, czyli do 180 koni. Arbos ma 130 koni. Jak sobie radził? No to mogę obalić ten mit, bo ze spokojem sobie poradził ciągnik z tą broną. No bez problemu. Nie było utraty mocy. Faktem jest, żeśmy jechali wolno, ale warunki były ciężkie. Tak, aczkolwiek no, faktycznie gleba tutaj nam za bardzo nie sprzyja, ale to jest bez problemu sobie wbiłem się w ziemię. Maszyna poradziła sobie, nie było utraty mocy, nie było takich jakichś odczuć, jakby ona się dusiła. Ale też bardzo istotna rzecz, bo przy rewitalizacji ciągnika Mateo, żeśmy dosyć bardzo, zresztą pochlebne, bo to jest historia, Ursus, bez przedniego napędu, akurat dosyć mocno teraz eksploatujemy ten temat. Ciągnik jednak z przednim napędem to jest korzyść. Zdecydowanie w jakichś trudniejszych warunkach polowych, także bezwzględnie się to przydaje. Jak najbardziej. Tu jest też dosyć szerokie ogłumienie, czyli też to przełożenie mocy jest jak gdyby pełne. Lepsza przyczepność jest przede wszystkim. Tak? Dokładnie tak. Jeszcze jedna rzecz, bo niektórzy się, takie podśmiechujki robiły z jasnej tapicerki. Ja rozumiem, generalnie jesteśmy w Polsce przyzwyczajeni do ciemnego wystroju, jeżeli chodzi o ciągniki. Jak byś Ty to ocenił? Ciemny wystrój szybciej się nagrzewa na słońcu. Natomiast pracując tutaj w tym ciągniku było to o tyle komfortowo, że tak się ta kabina nie nagrzewała. Czyli klimatyzacja sobie chodziła tam na Klimatyzacja jak najbardziej też działała, także... Klimatyzacja to też jest przydatna rzecz. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Czy jesteś w stanie sobie wyobrazić, nie tak, ten ciągnik Mateo, że nie masz klimatyzacji?
No nie. Niestety Szczególnie nie. kiedy jest to nieraz 8, 10 czy 12 godzin pracy na polu. Tak. To jednak się przydaje. Ja jeszcze jestem z tego pokolenia, co już wychował się na klimatyzacji, też powiedzmy. Także... To jest dosyć dobra rzecz, bo pewne rzeczy, które są tym postępem, czyli już faktycznie każdy ciągnik ma przedni napęd. Jeżeli chodzi już, tak jak powiedziałeś, EHR, stałe obroty wałka, jednak nawet mimo, że tu są tak jak gdyby te mechanicznie przełączane biegi, jednak tak jak patrzyłem na Twoją pracę, to one są dosyć dobrze zgrane. Tak, ale ja tutaj nie musiałem za bardzo manewrować. Po prostu zaczynałem pracować z tą broną, ustawiłem po prostu 5. bieg, od razu jechałem i nie musiałem w ogóle manewrować tymi biegami. Co najwyżej półbiegiem sobie czasem kliknąłem. Czyli to też, jak gdyby, no bo to też właśnie ważną rzecz, żebyś powiedział, że często ludzie uważają, że jak jest mechaniczna, oni będą nie wiadomo na polu, co z tymi biegami robić, nie, czy coś takiego. A okazuje się, że generalnie prace polowe, ich charakterystyką nawet dosyć szczególną jest to, że jednak trzeba trzymać pewien zakres jak gdyby możliwości biegów. Oczywiście w niektórych przypadkach te półbiegi zdają egzamin w jakimś, nie wiem, bardzo pofalowanym terenie i jeszcze z innymi utrudnieniami, ale tu było to w zupełności wystarczające. Absolutnie nie musiałem zwracać uwagi na bieg. Co najwyżej zwracałem uwagę, żebym prosto jechał i tak jak powiedziałem wcześniej, kontrolowanie EHR-u. I to wszystko. Bo Ty jako jedyny tutaj miałeś ten komfort, bo koledzy Twoi mieli trochę trudniejsze zadanie, ponieważ musieli rzeźbić na tym polu różne kształty, esy, floresy, na okaz i tego. Ty miałeś dosyć, no może monotonną, ale prostą drogę. Dokładnie. Jeżeli chodzi o zużycie paliwa, jak byś to ocenił? Nie tutaj... Nie odbiega to od jakichś takich standardów. Absolutnie nie. Wiadomo, że tutaj mamy 3 ciągniki na polu i każdy wykonywał też inną pracę. No to jest fakt. Inaczej spali, ale tutaj nie odbiega jakby poziom tego spalania paliwa nie odbiega od jakichś tam przyjętych norm. Tak, bo to jest właśnie bardzo tutaj cenna, jak gdyby taka dla nas nawet doświadczenie, bo my nie dosyć, że tutaj akurat jesteśmy u sąsiada na polu, można tak powiedzieć, dokładnie. Bo jesteśmy na budowie pola golfowego w miejscowości Rumianek koło Tarnowa Podgórnego. To jest nasz sąsiad. My staramy się zawsze dosyć dobrze żyć z sąsiadami i chcemy często im pomóc. Oni czasami nas też proszą o różne tego typu przysługi, ale też my zbieramy z kolei doświadczenie, bo tu były 3 różne maszyny. Była maszyna bierna podorywkowa, która no, oczywiście zużyła w sumie chyba najwięcej paliwa, co też nie jest miarą, bo nie jest to taki przeliczeniowy hektar, bo oni wykonywali esy floresy. Tu była jazda na wprost. Też dosyć ciężka brona wirnikowa, teren i grunt nie taki najkorzystniejszy. A 3. maszyna to był wał, który też kolega tutaj, który nam będzie w kolejnym odcinku opowiadał o swoich przygodach. Ja mam takie jedno pytanie. Jesteś młodym człowiekiem, rolnictwo. Jak byś ocenił obecny poziom techniki, czyli masz ciągnik, klimatyzację, kabinę, jasna tapicerka w samochodach jest ponoć nawet pożądana. Czy widzisz siebie jako młodego człowieka w rolnictwie? Jak najbardziej. Jest to całkiem przyjemna praca, przede wszystkim też na świeżym powietrzu. To jest fakt. No może troszeczkę z kalendarzem jest różnie, ale no faktycznie... Jeżeli zadbać też o odpowiednie maszyny, no to ta praca jest całkiem przyjemna, trzeba powiedzieć. Zwróciłeś bardzo ważną uwagę. Trzeba zawsze pamiętać, że jeżeli kupujemy ciągnik lub kupujemy maszynę, żeby zgrać te 2 elementy. Bo to jest istotne, bo wtedy ani się nie męczy ciągnik, ani się nie męczy maszyna. Te maszyny wtedy dłużej pracują, bo to jest taka dosyć oczywista oczywistość. No niby oczywista, ale jednak ludzie często o tym zapominają. I teraz jeszcze jedna rzecz. Jaki tu jest silnik? Tutaj jest silnik amerykańskiej marki Kohler, produkcja jest włoska, 4 cylindry, 3-4 litra, ze spokojem sobie daje radę tutaj w tych warunkach. Czy to nie jest 6-cylindrowiec? Nie, to nie jest 6-cylindrowy. Ale nie było odczucia, że brakuje mocy? Nie było. Czy te 130 koni, które są na tablicy, było je czuć? 136 koni, 136 zupełnie koni, wystarczało, chociaż ta brona, jak powiedziałeś, ma zapotrzebowanie o wiele większe.
O wiele większe, w tym sensie, że ona może z większymi ciągnikami jechać. Kohler ma też ciekawą taką ofertę de facto u nas, bo to jest ciekawa gwarancja, jeżeli dobrze sobie kojarzę. Tak, oferujemy aż 3 lata gwarancji na ten silnik. Tak, lub 2000 motogodzin. Także jeżeli by producent nie dał jeżeli producent daje taką gwarancję, no to znaczy, że ten silnik działa po prostu. Dokładnie tak. Wspominaliśmy właśnie o, powiedzmy, takim może trochę idealistycznej wersji rolnictwa, ale nie oszukujmy się, przepraszam, że mówię to słowo, ale chodzi o taki wydźwięk podkreślający pewną twierdzenie, które chcę powiedzieć. Warunki są komfortowe, bo to żeś sam powiedział, że to w takich warunkach to można pracować jak najbardziej. Oczywiście praca w rolnictwie to jest troszeczkę bardziej skomplikowana rzecz, bo i hodowcy mają swoje problemy i to jest według zegarka, bo ten zabieg muszę dzisiaj wykonać, bo dzisiaj przyleciały owady, które chcą mi zeźrzeć moje przyszłe plony, czy różne tam szkodniki, więc to jest pewien reżim, jeżeli chodzi o rolnictwo, ale my żeśmy tutaj właśnie z Jankiem podkreślali ten komfort pracy takiej, że te warunki nie są tak jak w Ursusach, czy w Białorusach, czy gdzieś tam, albo nie konno, czy coś takiego jak było kiedyś. Janku, bardzo Ci dziękuję, było miło z Tobą porozmawiać. Jest to teraz wyszło, że jest wyższy ode mnie, to sami Państwo widzą. Dziękujemy za uwagę. Kolejne materiały, mam nadzieję, że będą wyjątkowo też ciekawe i będzie szereg informacji, które Państwa interesują. Do zobaczenia. Jeszcze raz cześć. Dzięki za rozmowę.